No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wyjaśnieniem, czym różni się EV Repair Garage od EV Repair Network. Także oglądajcie. Słuchajcie, więc przede wszystkim EV Repair Garage to jest konkretnie ta lokalizacja, która znajduje się w Piasecznie, przed którą stoję. Jest to nasz warsztat, który założyłem 5 lat temu z grupką pasjonatów. I to jest EV Repair Garage. Natomiast EV Repair Network jest to szerszy koncept, który zrzesza warsztaty, m.in. EV Repair Garage w grupę warsztatów, która naprawia Wasze samochody nie tylko w Piasecznie, ale też w innych miastach, jak i w innych krajach. Dodatkowo EV Repair Network jest też miejscem sprzedaży części i akcesoriów do samochodów elektrycznych, które możecie znaleźć na stronie evrepair.pl oraz na wszystkich stronach dedykowanych poszczególnym krajom, w którym mamy swoją obecność. Aby to jeszcze lepiej zobrazować, wyobraźcie sobie, że EV Repair Garage jest po prostu częścią EV Repair Network. Natomiast EV Repair Garage jest też firmą, która zajmuje się naprawami samochodów elektrycznych. I często jest też tak, że EV Repair Garage świadczy usługi dla sieci EV Repair Network poprzez doradztwo, poprzez naprawy zdalne, poprzez wiele rzeczy, na przykład naprawy wyjazdowe, które EV Repair Garage w Piasecznie świadczy swoim warsztatom partnerskim. Co stanowi o tym, że EV Repair Garage jest pierwszym warsztatem, który powstał w grupie, jest inicjatorem tego zdarzenia poprzez moją osobę i osoby ludzi, którzy ze mną pracują. Natomiast EV Repair Network staje się osobnym bytem, który de facto nie jest reprezentowany przez EV Repair Garage w Piasecznie. EV Repair Garage w Piasecznie jest po prostu pierwszym miejscem, od którego wywodzi się EV Repair Network. W najbliższym czasie też sytuacja związana z rozdziałem pomiędzy EV Repair Garage a EV Repair Network będzie się pogłębiać. Pracujemy nad tym, żeby wydzielić specjalną infolinię, która będzie zajmowała się obsługiwaniem Was w zakresie Waszych potrzeb, potrzeby umówienia chociażby wizyty. I ona będzie już rozkładała te Wasze wizyty w kontekście tego, w jakim mieście się znajdujecie. Oczywiście nadal, jeżeli będziecie mieli potrzebę przyjechać do EV Repair Piaseczno, bo akurat lubicie oglądać nasze filmy, bo my nagrywamy tutaj właśnie nasze filmy i chcecie nas poznać, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast ogólnie podstawowy przedział będzie taki, że będziecie trafiać do tego miasta, w którym znajduje się nasz warsztat partnerski. Tak jak wspomniałem też na początku, EV Repair Network staje się też swego rodzaju marketplace'em. Oczywiście to jest daleko idące określenie, natomiast jak widzicie, staramy się też dostarczać Wam sprawdzone przez nas akcesoria, sprawdzone przez nas skutery i nawet samochody elektryczne, jak i oczywiście części zamienne. Także to też stanowi o tym, że nasza grupa EV Repair Network i nasz marketplace, oczywiście w ogromnym cudzysłowie, wydzielamy ponad to, co dzieje się w EV Repair Garage. Niebawem też duża niespodzianka dla Was. O tym opowiadałem już chyba od 3 lat, także mam nadzieję, że już niebawem będę mógł do Was przemówić z naszej nowej siedziby. Ale jak ona będzie wyglądać, gdzie będzie się mieścić, to tutaj musicie jeszcze chwilę poczekać. I w naszej nowej siedzibie, pomimo rozdziału funkcjonalnego, EV Repair Garage będzie razem z EV Repair Network. Więc w tej chwili biuro EV Repair Network znajduje się kawałek stąd, w budynku chyba G, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast EV Repair Garage znajduje się w budynku D. Uważamy, że to też powoduje, że pomiędzy biurem, czyli ludźmi, którzy zajmują się rozwojem sieci, rozwojem oferty produktowej, a warsztatem dochodzi do pewnej dychotomii. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby też ludzie, którzy są w biurze, czyli między innymi ja, cały czas byli blisko tego, co dzieje się w warsztacie, tej rzeczywistości związanej z Teslami i innymi samochodami elektrycznymi, żebyśmy wszyscy od siebie za daleko nie odlecieli. Teraz zabiorę Was do EV Repair Garage, czyli do tego miejsca, w którym nadal znajduje się nasz warsztat. Akurat słychać, jak tam Żenia stuka, tak że będziecie mogli sobie wszystko zobaczyć i zrozumieć, czym różni się EV Repair Garage od EV Repair Network, czym różni się biuro od prawdziwego warsztatu, gdzie są naprawiane prawdziwe samochody. Proszę bardzo, na podnośnikach wiszą już Tesla. Żenia właśnie bawi się baterią, ale mamy tutaj też elementy związane z EV Repair Network. Widzicie, właśnie przyjechały motocykle, skutery z firmy Platinet do testów, które ja będę testował. Jest to produkt, który będziemy też wprowadzać do oferty, więc to wszystko się tutaj bardzo mocno miesza. Podręczny magazyn związany ze sprzedażą. Przecież wiecie, że kupujecie od nas bardzo dużo hubu, bardzo dużo przycisków Enchance i wielu innych części, elementów i akcesoriów. I tutaj znajduje się magazyn, który zapewnia zaopatrzenie na 2 najbliższe dni sprzedaży, z reguły. To jest biuro EV Repair. Nie mogę teraz pokazać Wiktorii, bo Wiktoria właśnie jest za kamerą.
Także tak to wygląda. To jest biuro, które zajmuje się obsługą Was w zakresie spraw bieżących, czyli przyjmowania Waszych opłat, przyjmowania Was w momencie, kiedy przyjeżdżacie do EV Repair. Tutaj widzicie za Wiktorią cała oferta Enchance i przy okazji mnóstwo drobnych części i akcesoriów. To jest ta właśnie poczekalnia, którą chłopaki zbudowali z karton gipsu w pewien weekend. I proszę bardzo, nie wyszło to wcale najgorzej. Znajduje się tutaj też telewizor, który otrzymaliśmy z naszego warsztatu partnerskiego w Krakowie. Notabene jest to Tesla. W mojej lewej na podręcznym magazynie EV Repair Garage, co podkreślam, znajduje się podręczny magazyn części i też przy okazji część osprzętu do diagnostyki. Po mojej prawej dalsza część magazynu części i stół roboczy związany z mechaniką i elektryką lub większą elektroniką. Tak jak widzieliście w biurze, znajduje się tam stoł do obsługi elektroniki. Wiktoria później Wam pokaże też magazyn oczywiście, a w tej chwili udajemy się do biura. A teraz wchodzimy do biura EV Repair Network. Oczywiście na szczęście jest ono w tej chwili puste, bo koleżanka Monika jest na urlopie po naszym zlocie partnerów, ale tak właśnie wygląda EV Repair Network. Ja siedzę tam, to jest moje biurko, co zresztą widać, bo jest na nim totalny chaos. Przed przygotowaniami do naszego zlotu partnerów po prostu bardzo dużo się działo. Tutaj siedzi koleżanka Monika, a tutaj od czasu do czasu spotykamy się z naszymi partnerami, klientami. No i też przy okazji robimy prezentacje i spotkania z naszą siecią partnerską na tym właśnie telewizorze. Także tak to wygląda. Tutaj jest normalnie wystawka naszych akcesoriów. W tej chwili jest ona troszeczkę ogołocona, bo braliśmy je ze sobą na zlot partnerów. Także jak widzicie, dzieje się tutaj dużo i to jest zupełnie inny rodzaj pracy i zaangażowania niż to, co robią nasze koleżanki i koledzy w EV Repair Garage. Także stanowimy z jednej strony drużynę, a z drugiej strony zajmujemy się pewnymi różnymi tematami, ale niebawem spotkamy się wszyscy w nowej lokalizacji. To tyle. Chciałem Wam po prostu wyjaśnić tylko różnicę pomiędzy znaczeniem EV Repair Network a EV Repair Garage. Mimo iż jedno to dwie różne rzeczy. I dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was ani EV Repair Network, ani EV Repair Garage by nie było.